Yeah, absolutely. Well, first of all, guys, thank you so much for having us on. Słuchajcie, po pierwsze, kochani, dziękuję, że nas tutaj zaprosiliście, że możemy być z wami. And I want to do some quick recognition as we get started here. I chciałbym tutaj wyróżnić pewne osoby, zanim zaczniemy. So Greg, on your end, if you would, can you make me a co-host, and when you find Dr. Lee, make him co-host as well, because I want to actually show you guys some stuff on the screen here. It's good. You should be able to share the screen now. Okay. All right, perfect. And by the way, great to see you guys as well. Thank you so much for jumping on here. So look, let's first give it a shout out to Joanna here. I mean, she's done amazing job on all these translations for a long time. So shout out to her. And by the way, if you are grateful for all the translations that she has been doing, go ahead and put an 888 inside the chat. I know I'm very grateful for the amount of work that she's done for us and Impulse and on Go Live. Okej, widzę, że czat tutaj szaleje z ósemkami, to widzę, mam nadzieję, że akurat nie trzeba było tego tłumaczyć. Ja jestem mega wdzięczna za tą możliwość tak naprawdę, która się pojawiła tutaj dla mnie, jeżeli chodzi o te tłumaczenia, także dam z siebie jak najwięcej. Jeżeli będą jakieś uwagi, komentarze, to słuchajcie, bardzo was proszę, dajcie znać, żeby to było jeszcze lepsze i możemy zaczynać. Okej, Brandon, let's go, let's do it. Oh, awesome. Well, thank you so much for that. So we want to give a shout out to you. You've done such a great job, and I know it takes a lot of work to do translation. So she's on FRX, DCX, and has been doing a great job on putting things together with Impulse as well to help. Tak jak Brandon tutaj powiedział, pracowaliśmy za sceną tak naprawdę, żeby stworzyć te tłumaczenia dokumentów, PDF-ów, które się pojawiły i mam nadzieję, że tak naprawdę dzięki temu wielu z was, wiele osób, które nie mówi biegle po angielsku, po prostu będzie miało tutaj jak najlepsze możliwości, żeby z tego skorzystać. And I also want to give a shout out to the following individuals who have become Impulse certified that are actually here on the team. These 4 individuals in the last about 1 to 2 weeks officially became certified with Impulse on Go Live, which means that you guys will get the information in Polish. So we're very happy, very proud. I dodatkowo chciałbym tutaj jeszcze podziękować tym 4 panom, których widzieliście na zdjęciach, Przemkowi, Adamowi, Willemu i Tomkowi, którzy tak naprawdę zostali certyfikatowymi edukatorami, jeżeli chodzi o Impuls, będą tutaj wspomagać Brandona i doktora Lee, jeżeli chodzi o samo narzędzie, także będzie raz, że będą tłumaczone sesje, 2, będziecie mieli też edukatorów, którzy będą prowadzili sesje w języku polskim. And you will see that we have the educators on TBX, DCX and FRX. I tak jak widzicie, edukatorzy tutaj pojawili się zarówno na kanale Forexowskim, DCX, jak i na kanale TBX-a. Now, if you guys want to see the power of what this has done, I'm actually going to show you a really cool image. Okay, pokażę wam niesamowite zdjęcie tego, jaką ma niesamowitą moc to narzędzie, co do tej pory się wydarzyło. So this is what's called Impulse Certified. To jest certyfikat Impulsa. And you look at all the different educators, and do you recognize a few of the educators on the screen? I pytanie, czy jesteście w stanie rozpoznać kilku edukatorów tutaj na tym obrazie, na tym monitorze, których znacie? Rozpoznajecie kogoś? And I know that Greg is probably sitting there behind the laptop saying he's going to send me a message. Brandon, please give me that slide so we can use it for marketing. Ja wiem, że Grzegorz teraz siedzi za swoim laptopem i wiem, że on zaraz wyśle mi tutaj niesamowitą wiadomość, mówiąc, żebym przesłał mu ten slajd, żebyśmy mogli tego używać do naszego marketingu. But this really goes to show the power of Impulse. You realize that we did not reach out to any of these educators. The educators actually reached out to us because they saw what Impulse is doing. I tutaj pokazuję wam tą moc narzędzia. Tak naprawdę do żadnego z tych edukatorów my się nie odzywaliśmy. To oni odezwali się do nas po to, żeby brać udział w tym niesamowitym przedsięwzięciu, jakim jest Impuls. But as you see, we have more representation from Polish than any other language in the company, which I think is really great.
I uważam, że to jest niesamowite, że to jest mega wspaniałe, że mamy tak naprawdę dużo większą reprezentację polskich edukatorów, jeżeli chodzi o strategię Impulsa, niż z jakiegokolwiek innego kraju, jakimkolwiek innym języku. So I want to give it back to you guys. Quick shout out for the team here because it's just been a lot of fun to, put in the time to help get them certified because at the end of the day, you guys from your phone and computer, you want to make money trading and we want to help you do that. I tak naprawdę chcę wam podziękować, chcę, żebyście sobie dali olbrzymie oklaski, bo to było niesamowite szczęście, niesamowita zabawa dla mnie współpracować z tymi ludźmi, żeby oni mogli osiągnąć te certyfikaty, żebyśmy mogli wam pomóc za pomocą waszego telefonu, używając waszego telefonu po prostu, żebyście mogli zarabiać pieniądze z jakiegokolwiek miejsca, w którym jesteście. And I do want to make a bold claim that I think will be important for you guys to hear on this call. I chcę wam powiedzieć coś, co będzie bardzo istotne i uważam, że to będzie bardzo ważne, żebyście usłyszeli to dzisiaj. The first thing is Impulse is actually the number one used scanner in IM. Po pierwsze, Impuls jest skanerem numer 1, jeżeli chodzi o użytkowanie w tym momencie w Akademii. Number two is that in the next 6 to 12 months, if you guys will plug in and listen to the Polish sessions using Impulse and our stuff, you guys will probably make more money trading than you ever have before. Why? It's because it's simpler. Okay, i obiecuję wam, że tak naprawdę jeżeli wy w ciągu następnych 6 miesięcy przyłożycie się do tego, będziecie chodzić na sesję po polsku, będziecie słuchać tych naszych sesji, jesteście w stanie zarobić dużo więcej pieniędzy niż w jakimkolwiek innym tradingu do tej pory zarobiliście. Dlaczego? Now, bo to jest mega proste. No, I'm sorry. Yeah, now we can't make a guarantee, but I will tell you this. I will tell you this. In 6.5 years being here, never so many testimonials since we launched Impulse. Never. Okay, nie możemy wam tutaj zagwarantować niczego, obiecać w 100% żadnych kwot, ani nic takiego, natomiast przez 6,5 roku, odkąd jestem w Akademii, nigdy nie było tak wielu testimonialów, tak wielu pozytywnych opinii od momentu, kiedy wprowadziliśmy Impuls. And because it's so good, we wanted to make sure that we didn't miss out for Polish because we knew the Polish team is known a lot for their trading, and we wanted to make sure that they didn't miss out on this. And so that's why we brought it to you. Okay, dlatego, że to jest tak dobre narzędzie, nie chcieliśmy was pominąć, nie chcieliśmy pominąć polskiego zespołu, bo wiemy, jak bardzo zależy wam, jak dobrzy jesteście w tradingu i dlatego chcemy wam pokazać to narzędzie, żebyście wy mogli z tego jak najlepiej skorzystać, dlatego przychodzimy tutaj z tym do was. Now, one of the things that I want to mention that Greg had pointed out is that, so we have instructions in PDF and video, so I'm going to do a share screen to show you. Podzielę się moim ekranem, pokażę wam to, co Grzegorz już wspomniał w międzyczasie, że mamy zarówno PDF-y, jak i wideo w języku polskim, jeżeli chodzi o podstawy Impulsa. So when you log in and you click on training, kiedy się zalogujecie i klikniecie na trening, look at that, Polish tutorial, Polish training overview. Więc macie tutaj te dwie pozycje, Polish Tutorial, Polish Training Overview. To są, jeden to jest PDF, drugie to jest nagranie z podłożonymi napisami, żebyście mogli sobie obie te instrukcje obejrzeć w języku polskim. So this is really, really powerful because now when you come in to get trained, you've got it in your language to help you guys understand how this actually works. Więc dlatego to jest też tak istotne, tak mocne narzędzie, bo macie to w języku polskim, więc każda nowa osoba, która tutaj wejdzie i która będzie chciała poznać to narzędzie, ma to w języku polskim, ma to w swoim języku i nie ma tutaj już więcej przeszkód językowych. I need to find out this one right here where it says Impulse Training Overview. Do you know what language that is, or is it just English? Because it says Impulse Training Overview. I'm not sure. Oh, that one's a video. Is it an English video? English? Okay, because I see English tutorial. It's probably the English video. Okay. Okay, perfect. So we'll make sure and update that where it says English training video. But anyway, so I want to show you guys that is there under the training. Więc chciałem wam pokazać, że właśnie pod tą zakładką treningową możecie znaleźć zarówno PDF, jak i wideo. All right, so what I want to do, because I want to make sure we don't waste any time, and Greg, I know that there's some questions that you and the team have wanted to go over. You guys were talking about stop losses and take profits and stuff like that. So a lot of you guys have been using the scanner.
some questions come up on stuff, and we want to make sure and spend some time getting those answered. Więc nie przedłużając, będziemy tutaj już przechodzić do tych rzeczy, o których chcieliśmy mówić. Wiem, że Grzegorz tutaj dawał znać, że podczas używania tego narzędzia tak naprawdę pojawiło się bardzo dużo pytań. Cieszymy się, bo to tak naprawdę pokazuje, że używacie tego narzędzia, więc będziemy chcieli tutaj jak najszybciej, jak najwłaściwiej odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które mogły się pojawić. So what I want to do is, and you guys can put them in the chat, and Greg, you can kind of facilitate for English to let us know some of the top questions. And Greg, you may also say, hey, here's maybe one or two questions been coming up about where do I place a take profit? Where do I place a stop loss? Because I understand some of you guys are doing, Forex, or some do, binary, whatever. But we want to be able to make sure that you guys who are using this a lot get those questions answered, and you guys can drop them in the chat. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, wrzućcie je na czat. Grzegorz tutaj zadba o to, żeby one były przetłumaczone na język angielski, żebyśmy wybrali te najważniejsze pytania. Wiemy, że dużo pytań pojawiało się o take profit, o stop lossa. Wiemy też, że wielu z Was tak naprawdę używa tego pod różne strategie, pod Forexa, pod DCX-a, ale dla nas jest istotne, żebyście używali tego narzędzia jak najwięcej, mieli jak najodpowiedniejszą wiedzę, więc odpowiemy na te pytania, które się tutaj będą pojawiały. Stop loss i take profit, bardzo istotne rzeczy. And so what I want to do is I want to also introduce on here Dr. Lee, who's on the call as well. It's just a pleasure to trade with him every day, to go live with him every day. Really it's been just kind of a great story going from a doctor to a trader. And guys, when you hear from Dr. Lee, this is somebody who knows a lot of information about different things, but is very good about simplifying this so that we can have success. I oczywiście chciałbym Wam tutaj jeszcze przedstawić doktora Josha Lee, tak naprawdę te lata współpracy, które są między nami, i ta droga, którą on przeszedł od bycia lekarzem do bycia traderem, jest po prostu niesamowita, i dla mnie to jest sama przyjemność dzielić z nim biuro, po prostu być z nim na Go Live każdego dnia, tradować. To wszystko, co tutaj się działo, to wszystko, co razem stworzyliśmy, to była niesamowita podróż, i doktor Lee po prostu jest niesamowity w tym, żeby upraszczać wszystkie rzeczy, żeby to było proste, żebyśmy łatwo mogli to Wam przekazać. And so guys, to welcome Dr. Lee, go ahead and put a 111 inside the chat. Welcome him to the call. I'm going to put myself on, I'm going to put myself on mute, and that way that he can talk on here. One sec. Wrzućcie jedynki na czat, przywitajmy doktora Lee. Brandon powiedział, że się zamutuje, żeby tutaj doktor Lee mógł z nami poprowadzić tą rozmowę. Fantastic. Thanks so much. Great to be with you, Joanna, and everybody, and Greg, the whole team. So good to be with you. Słuchajcie, dziękuję, niesamowicie się cieszę, że mogę tutaj z Wami być. Jestem mega wdzięczny. Dziękuję Grzegorzowi, dziękuję całemu zespołowi, że tu jesteście. Okay, now I want to hear what it sounds like in Polish. Dr. Lee is extremely handsome. Go ahead, Joanna. Dr. Lee powiedział, że chciałby usłyszeć, jak będzie po polsku, że dr Lee jest mega przystojny, a czekajcie, tylko znajdę. Jesteś zajebiście przystojny. Okay. Wow, that was elaborate. That was incredible. Okay, she said it, not me. So I'm just kidding. All right. Hey, thanks for having me on. Well, let's make good use of your time. So as Brandon mentioned, I'm going to review Impulse, but I really want to open this up for questions also. So if you have anything specific, I'm happy to explain in more detail. I know many of you have had an introduction to Impulse already, so we'll kind of start basic, but then we'll go to more intermediate stuff. Sorry, that was a lot. Więc ja tak pokrótce opowiem o Impulsie. Wiem, że część z Was już zapoznała się z podstawami, natomiast chciałbym tutaj w szczegółach Wam troszeczkę więcej opowiedzieć o Impulsie, żebyście mieli jak największą wiedzę. Przejdę również do pytań, żebyśmy mogli sobie tutaj odpowiedzieć na te wszystkie nurtujące was rzeczy. And like Brandon was showing, I created this too. I mean, check out all these handsome fellas. Boy, these are the experts we need to be listening to. Słuchajcie, tak jak Brandon wspomniał, już tutaj też miałem udział w tym tworzeniu tych wspaniałych ludzi. Zobaczcie, jacy oni są tutaj przystojni. I to są ludzie, których powinniście słuchać, których warto słuchać, którzy będą przekazywali Wam wiedzę właśnie dotyczącą Impulsa. So go ahead and put a fire emoji in the chat if you're excited for all of these amazing gentlemen and soon to be ladies who are, I'm sure, will join aboard as well to teach Impulse in Polish.
Okej, wrzućcie ogień na czat, jeżeli jesteście szczęśliwi z tego, że ci tutaj panowie dołączyli do nas. Mam nadzieję, że niedługo panie też pojawią się tutaj, też będą edukatorki, także mam nadzieję, że po prostu jesteście zadowoleni z tego, że mamy tutaj polskich edukatorów. All right, so let's get into talking about Impulse. What is Impulse really all about? Impulse is about price direction. Okay, przejdźmy do tego, czym jest impuls i tak naprawdę w impulsie taką podstawową rzeczą, podstawową zasadą jest kierunek ceny. So price will either go up or down. We simply need to know which direction will it be. Okay, cena idzie albo w górę, albo w dół i my po prostu musimy wiedzieć, w którą stronę się wybierze. But if you've spent any time looking at the chart, you know that really every single minute price does go up a little bit and also goes down a little bit. So it's doing both. Więc jeżeli wy tak naprawdę spędziliście już jakiś czas nad wykresami, patrzycie na te wykresy, doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że cena w każdej minucie zarówno porusza się jak i w górę, tak i w dół i robi dwie te rzeczy nie w tym samym czasie, ale w ciągu powiedzmy tej jednej minuty zarówno porusza się w górę, jak i w dół. So the goal for Impulse is to help simplify the process of determining which direction it will go. Więc takim podstawowym zadaniem impulsa jest to, żeby znaleźć i podpowiedzieć wam to, w którym kierunku ta cena pójdzie. Okay. And so for anyone who hasn't had a chance to access it, you access Impulse at impulsestrategy.im. Dla wszystkich, którzy jeszcze do tej pory nie mieli okazji wejść na stronę Impulsa, tutaj macie podaną, w jaki sposób możecie tutaj wejść, impulsestrategy.im. Okay. So at a basic level, Impulse takes over 50 market variables, all the reasons why price could go up, all the reasons why price could go down. It compares the two and determines a net directional arrow. Więc tak naprawdę tworząc tego impulsa, tutaj braliśmy pod uwagę 50 różnych zmiennych, tak, które przekształcają się nam w strzałki, dzięki którym będziemy widzieć, czy cena będzie ruszała się do góry, czy w dół. Takie będą przewidywania. One porównują, których tych wartości, że tak powiem, czy cena pójdzie w górę, czy cena pójdzie w dół, jest więcej i pokazują nam to na wykresie. So we ultimately look to take up arrows in an uptrend. Więc będziemy szukali strzałek zielonych w trendzie wzrostowym And down arrows in a downtrend. i czerwonych strzałek w dół przy trendzie spadkowym. Okay. So an uptrend is when price is progressively getting higher. Więc jeżeli chodzi o trend wzrostowy, mówimy o tym wtedy, kiedy cena progresywnie tworzy nam nowe szczyty. Here's a simple example on Ethereum, which is a digital currency, and we have up arrows in an uptrend. To jest bardzo prosty przykład, jeżeli chodzi o Ethereum, trend wzrostowy. Widzimy w zasadzie same zielone strzałki i widzimy, że ta cena idzie nam do góry. And we'll talk about how do we identify when price is in a trend or whether it's consolidating. I będziemy też rozmawiali o tym, żebyśmy byli w stanie znaleźć, zrozumieć, kiedy cena jest w trendzie, kiedy idzie razem z trendem, a kiedy jest w konsolidacji. Okay, a downtrend is created when price is creating new lows. Trend spadkowy tworzy się w momencie, kiedy cena tworzy nam niższe dołki. Okay, here's a simple example on Bitcoin recently over the last 100 days or so, as Bitcoin has created new lows in a downtrend. Tutaj mamy prosty przykład z Bitcoina. W ostatnich 100 dniach Bitcoin tworzył nam nowe dołki i widzimy, że tutaj jesteśmy w trendzie spadkowym. And we look to take down arrows in that downtrend. I będziemy szukali, żeby brać pod uwagę tylko i wyłącznie te strzałki w dół w trendzie spadkowym. Okay. So Bitcoin, or not Bitcoin, but Impulse covers all different financial instruments, including stocks. Tak naprawdę impulsa możemy używać na wszystkich instrumentach, łącznie przy Nowej Akademii, jeżeli chodzi o stock. Okay, the stocks will be available after Glendale once SFX is released. Okay, to będzie tak naprawdę gotowe, wszystko będzie działało w momencie, kiedy Akademia SPX zacznie działać. Okay, so here's an example of an indices which is US 30, where we have an uptrend and you can see we get up arrows.
Okay, tutaj jest przykład US30, jednego z indeksów i bardzo jasno, bardzo czytelnie widzimy tutaj trend wzrostowy i mamy strzałki w górę, zielone strzałki w górę. Okay. And we have several other examples, such as a gold, which is a commodity. Here's another uptrend where we look for up arrows. Okay, mamy też dużo przykładów, jeżeli chodzi o złoto, srebro, platynę. Tutaj też mamy trend wzrostowy i tylko i wyłącznie będziemy się kierować, będziemy patrzeć na strzałki w górę. And you can see in this example that sometimes even in this uptrend, we get down arrows. This indicates to us that price is retracing against the trend short term. Okay, tak naprawdę widzimy tutaj, że nawet w tym trendzie wzrostowym będziemy widzieli czasami czerwone strzałki, które wskazywałyby nam na sprzedaż, ale tu i wyłącznie pokazuje nam to, że ta cena po prostu zaczyna się cofać i nie będziemy tutaj szukali sprzedaży, ale po prostu widzimy, że ta cena zaczyna nam krótkoterminowo spadać. So I want you to put a 5 in the chat if you have ever gotten in a trade and then price immediately goes against your trade and it just keeps going and keeps going. Chcę, żebyście wrzucili na czat 5, jeżeli weszliście w jakikolwiek trade, kiedykolwiek i cena w tym samym momencie zaczęła iść w zupełnie innym kierunku, zaczęła iść przeciwko wam. I szła, i szła, i szła. So impulse helps us to know when price is retracing against the trend. So when you see down arrows in an uptrend, you just wait. Więc impuls pomaga nam zidentyfikować te miejsca, w którym tak naprawdę pojawia się nam retracement. W momencie, kiedy on nam mówi, że powinniśmy zaczekać, że jesteśmy w trendzie wzrostowym i że to jest tylko i wyłącznie tutaj spadek, że tutaj mamy korektę i powinniśmy zaczekać z wejściem w transakcję. Okay. Here we have a downtrend on the Aussie dollar to Japanese yen. Tutaj mamy trend spadkowy na AUD/PY. Okay. And we can see a few times where there were up arrows in this downtrend. Those are not buy signals. That's just telling you that the primary bias is temporarily in the upward direction. And so we wait until we start getting down arrows again. I tutaj mamy doskonały przykład właśnie trendu spadkowego, natomiast pojawiają się te zielone strzałki, które teoretycznie sygnalizowałyby nam kupno, natomiast to nie są sygnały na kupno, to jest tylko i wyłącznie krótkoterminowa korekta, która pokazuje nam, że tutaj pojawiają się też kupujący, ale nie mają na tyle tutaj siły, więc nadal jesteśmy w trendzie spadkowym i mówi nam to tylko tyle, że powinniśmy się powstrzymać, nie powinniśmy wchodzić tutaj w żadną transakcję. Now, it's important anytime we want to learn something new in life, we need to know where to get additional training. Bardzo ważne jest to, że za każdym razem w życiu, kiedy chcemy się nauczyć czegoś nowego, musimy wiedzieć, skąd wziąć dodatkowe informacje, skąd wziąć tą dodatkową wiedzę. Okay. Brandon and we currently teach 14 Go Live sessions across all academies to provide education in English on Impulse. Więc Brandon i ja prowadzimy w tym momencie 14 sesji tygodniowo, ucząc was Impulsa na różnych sesjach. Jest to TBX, jest to DCX, po to, żebyście mieli jak największą wiedzę i jak najwięcej informacji w tym temacie. Okay, so if you happen to understand English, you're welcome to tune in to any of our sessions. Więc jeżeli mówicie po angielsku, zapraszamy, żebyście mogli się podłączyć do jakiejkolwiek sesji, którą widzicie tutaj na ekranie. Okay, but as we mentioned before, if you want to learn in Polish, now these 4 educators are becoming certified to teach Impulse and to teach it in Polish. Natomiast jeżeli mówicie po polsku, to tych 4 panów osiągnęło certyfikaty i teraz są, tak naprawdę mają tą możliwość uczyć tej strategii w języku polskim. Okay. And in addition to that, I want you to put a 2 in the chat if you have people in your organizations who speak a language different than you, meaning if they're in a different country or speak a different language, go ahead and put a 2 in the chat. Chciałbym, żebyście wrzucili 2 na czacie, jeżeli macie w waszych zespołach ludzi, którzy mówią w zupełnie innym języku niż wy, nie mówią po polsku, którzy są w innym kraju i używają zupełnie innego języka. Okay. So the good news for all of those people is that we are training more and more educators across each of the academies and in many languages to be able to teach on Impulse.
I dobrą wiadomością dla tych ludzi jest to, że tak naprawdę szkolimy nowych i kolejnych edukatorów, tak, w różnych akademiach, w różnych językach, po to, żeby tak naprawdę impuls mógł dotrzeć na cały świat, tak naprawdę mógł dotrzeć do każdego. And so it doesn't matter which academy, which language, which style of trading you prefer, ultimately, we will eventually have educators in all of them. I nieistotne, w jakim języku mówisz, jakiej akademii będziesz używał, jaki styl tradingu jest dla ciebie odpowiedni. Tak naprawdę do czego zmierzamy, żeby mieć edukatorów we wszystkich językach, żebyśmy mogli tutaj dotrzeć do każdego. All right, so let's get into talking about impulse specifically. Okay, porozmawiajmy głębiej o impulsie. All right, I'm just going to refresh my screen to make sure we have access to current live data. Okay, pamiętajcie, za każdym razem, kiedy otwieracie skaner, żebyście odświeżyli sobie stronę, żebyśmy mieli dostęp do jak najbardziej istotnych informacji, tak? Tych, które są dokładnie w tym momencie. Now, straight out of the gates, I just want to make sure that you're aware that you can set your own personal preferences on Impulse. Po pierwsze, chcę, żebyście wiedzieli, żebyście zdawali sobie z tego sprawę, że możecie sobie ustawić wasze podstawowe ustawienia, które będą dla was, które chcecie mieć jako podstawowe, możecie to zrobić i to zostanie zapisane, będziecie mogli ich używać, kiedy będziecie chcieli. Okay, so up here in the upper right-hand corner of the screen, there's 3 dots. Więc w prawym górnym rogu mamy tutaj trzy kropeczki. Once you select those, you can change your defaults to whatever financial instrument type, time frame, and then sorting preference that you prefer. Kiedy w nie klikniecie, tak naprawdę możecie tutaj zarówno zmienić instrument, na jakim chcecie, możecie wybrać, czy to będzie Forex, czy to będzie złoto, cokolwiek wam tutaj dla was jest istotne, metale, indeksy czy kryptowaluty, możecie wybrać czas, który wam odpowiada, na którym chcecie tradować i według czego ma być posortowana wasza lista po prawej stronie. Okay, so once you have selected whatever your personal preferences are, you can simply just click on the crown and it will take you back to your chart. Więc w momencie, kiedy już ustawicie sobie wszystko tak, jak chcecie, możecie kliknąć na tą koronę w lewym górnym rogu i zabierze to was z powrotem na wykres. But it automatically saves your personal preferences. Ale tak naprawdę tutaj nie szukajcie guzika zapisz, bo automatycznie zapisuje te ustawienia dla was, więc bez żadnych obaw możecie z powrotem wrócić sobie na wykres. Okay, so right now we have our favorites set to Forex on the M5 time frame, and we have our alert panel sorted based upon currency strength. Więc jakby nasze podstawowe ustawienia jesteśmy na Forexie, mamy to ustawione na 5-minutowym interwale czasowym i posortowane według mocy, jeżeli chodzi o pary walutowe. That means that those pairs that are more likely to be trending are going to be at the top. Więc znaczy to tylko tyle, aż tyle, że pary, które tak naprawdę oczekujemy, że będą właśnie w ruchu, będą właśnie w trendzie, będą na szczycie naszej listy. So if we select up here on the euro to British pound, you'll notice that we have a high score of 50, which is greater than 20, which means it's more likely to be trending. Więc jeżeli klikniemy sobie tutaj na euro GBP, widzimy, że nasza siła jest 50, co jest powyżej 20, co tak naprawdę jest bardziej prawdopodobne, że będziemy mieli tutaj trend. Będziemy tutaj mieli, ta para będzie w trendzie. And that's exactly what we're experiencing. I to jest dokładnie to, czego w tym momencie doświadczamy. To jest to, co widzimy na ekranie. Okay. So you then have to decide, okay, what style of trade am I personally looking to do? I później musicie zdecydować, jaki jest wasz styl tradingu, właśnie co jest dla was, czym będziecie się kierować. If you're trading short-term scalping, which means that maybe you're in a trade for minutes to hours, then you simply select anything between the M1 and M15 timeframes. Więc jeżeli skalkujecie, dla was ważne są te krótkie ruchy, kilkuminutowe transakcje, wybieracie cokolwiek pomiędzy M1 a M15 z tych trzech interwałów czasowych, M1, M5, M15. The most commonly traded time frame for short-term scalping is the M5 timeframe.
Jakby najbardziej taką popularnym interwałem czasowym dla scalpingu jest M5. But you can also select M1 or M15. Both will work. Równie dobrze możecie wybrać M1 i M15 i tak naprawdę oba interwały będą działały. Okay. Now, you can select which pair you want to look at based upon its score. So if this score is greater than 20, ultimately that means it's more likely to trend. If it's less than 20, it's more likely to be in consolidation. Więc patrząc na tą listę po prawej stronie, możecie sobie wybrać, na którą parę chcecie zwrócić uwagę. Wszystko, co jest powyżej 20, będzie tak naprawdę będzie w trendzie, natomiast wszystko, co będzie poniżej 20, jeżeli chodzi o siłę, będziemy widzieli konsolidację na danej parze. Now, if you're wondering, well, how do I know which trend direction it is? Look at the strength arrow. Okay? I jeżeli zastanawiacie się, skąd mam wiedzieć, w jakim kierunku ten trend się kieruje, spójrzcie na to, jaką strzałkę macie przy danej parze. So like on this pair, the British pound to US dollar, I have a downtrend arrow and a down strength arrow and a score of 35. That means I want to look for sells. Więc patrząc na GBP USD, mamy tutaj czerwoną strzałkę obok naszego trendu, więc będziemy oczekiwali tutaj trendu spadkowego. Widzimy, że przy sile mamy też 34, mamy też strzałkę w dół, więc będziemy tutaj szukali tylko i wyłącznie transakcji na sprzedaż. Okay. Here in contrast on the euro to Swiss franc, we have an uptrend arrow, an up strength arrow, and a score of 41. So it's greater than 20. That means we're more likely to see uptrending conditions and I want to look for buys. Okay, i tutaj patrząc dla kontrastu na euro CHF mamy zieloną strzałkę przy trendzie, mamy również zieloną strzałkę przy naszej sile waluty, natomiast z punktów mamy 38, co jest więcej niż 20, więc znowu ta para będzie w trendzie, będziemy oczekiwać tutaj ruchów wzrostowych, będziemy szukać transakcji na kupno. So in this particular uptrend, we see several opportunities that show up indicating when we could enter. Więc w tym trendzie wzrostowym, tutaj w tej sytuacji, na tym wykresie widzimy wiele sytuacji, wiele takich możliwości, dzięki którym moglibyśmy wejść w transakcję. Okay. One of the ways that or things that we can look for is to identify any time where we get down arrows in this uptrend and then we look for an up arrow. Pierwszym jakby sposobem, którego możemy użyć, za którym będziemy przyglądać się, to kiedy znajdziemy dwie czerwone strzałki sugerujące sprzedaż w trendzie wzrostowym i podążającą za nim świeczkę niebieską z zieloną strzałką. Okay. So here are just a few examples of where we get this. Okay, tutaj widzicie kilka takich przykładów, które moglibyśmy wziąć pod uwagę. Okay. And so on any of these, you could consider entering the trade. I we wszystkich tych przypadkach mógłbyś brać pod uwagę możliwość kupna. That's because we first had a down arrow and then we had an up arrow afterwards. Ponieważ bralibyśmy je pod uwagę, ponieważ najpierw mieliśmy te strzałki spadkowe, strzałki w dół, a zaraz po niej strzałkę wzrostową. Now that's not the only reason we can enter, but that's one option. To nie jest jedyny powód, dla którego moglibyśmy wejść w transakcję, ale to jest jedna z opcji. So what we look for is if price is above our primary trend line. I to, na co my czekamy, to czego oczekujemy, to co chcemy zobaczyć, że cena jest powyżej naszej niebieskiej linii trendu. And this line is blue. I ta linia jest niebieska. We then look for our secondary trend line to also have the blue line on top of the red. Okay? I później szukamy naszej drugorzędnej linii trendu, która jest w tym przypadku, jeżeli chodzi o kupno, mamy niebieską linię ponad czerwoną. Okay. In contrast, when the red line is on top of the blue, that means we wait. Dla kontrastu, jeżeli ta czerwona linia jest ponad niebieską, oznacza to dla nas tylko tyle, że musimy zaczekać. All right. So in an uptrend, once the blue line is back on top, we know we can look for trade entries again. Więc w trendzie wzrostowym widzimy, że kiedy niebieska linia pojawi nam się z powrotem nad czerwoną, znowu możemy oczekiwać wejść na kupno. Okay.
So in addition to that, we can also look for trade entry reasons when the stochastic suggests it. Okay? Poza tym możemy jeszcze szukać naszych powodów wejść, jeżeli Stochastic nam będzie na to wskazywał. Okay. So in an uptrend where we have a blue line, the blue line of our secondary price phase is on top, then we look for the stochastic to be down by the blue line here. That indicates to buy. Więc mówiąc tutaj o trendzie wzrostowym, tak naprawdę będziemy oczekiwali, kiedy jesteśmy ponad tą niebieską linią i mamy niebieską linię ponad czerwoną, tak jak Dr. Lee teraz pokazuje, będziemy oczekiwali, że nasz stochastic zrobi właśnie nam takiego dipa poniżej tej niebieskiej linii na dole. We can also further confirm this setup by looking for the RSI to be in the blue zone or above. Możemy to również potwierdzić, czekając na nasze RSI, żeby było nam tutaj w niebieskiej strefie lub powyżej niej. Okay. So if all of those conditions are met, you can consider entries when the RSI is down by the blue line. Or the Więc stochastic, jeżeli te wszystkie warunki są spełnione, tak naprawdę patrząc na stochastika, możemy tutaj oczekiwać i szukać naszych wejść w transakcję. Okay. So, for example, we'll show you a few examples here. I pokażę wam tutaj kilka przykładów teraz. So as price was retracing down here, we Kiedy see, cena nam... yeah, go ahead. Sorry, no go. No, you're all right. Go ahead. Okay, tak jak widzimy tutaj, kiedy cena zaczęła nam tutaj spadać. All right. Notice how price retraces down and we get down arrows. Okay, widzimy nasze strzałki spadkowe, nasze strzałki czerwone, kiedy cena zaczyna nam tutaj schodzić do korekty. And when we look at this up arrow, that's one indication that we can enter, but we also notice that the plot line of the stochastic was down by the blue line. Okay, więc widzimy niebieską świecę z zieloną strzałką zaraz po tych czerwonych. To jest jeden z powodów, dzięki którym moglibyśmy wejść w transakcję, ale również co możemy zauważyć, to że nasz stochastic, ta linia trendu stochastika, linia wykresu stochastika tak naprawdę przebija nam się przez tą dolną niebieską linię na wykresie. And so that tells us that, hey, things are good to go. I to mówi nam, słuchajcie, ok, wszystko jest gotowe, jest dobrze, możemy brać ten trade. We experience the same thing here and here. I dokładnie te same rzeczy widzimy tutaj, dwie świeczki czerwone, podążająca za nim niebieska. W obu tych przypadkach jest tak samo. And if we look down at the stochastic, we also have those same conditions with the line down by the blue line. Okay, i patrząc na stochastika, mamy dokładnie te same uwarunkowania. Linia przebija nam tą niebieski poziom. Okay. So where would we put a stop loss in these situations? Okay, teraz pytanie jedno z ważniejszych, gdzie dalibyśmy stop loss w tych wszystkich sytuacjach? So we built into Impulse a way for you to make this decision. Okay, w Impulsie wprowadziliśmy taką jedną pomoc, dzięki której tak naprawdę podjęcie decyzji będzie dużo prostsze dla was. So what you can do is on the candle where you decide to enter, so we'll use this one as an example. Więc co możesz zrobić? Na świecy, na której postanowiłeś wejść w transakcję, użyjemy tej właśnie jako przykład. You draw a vertical line that represents the white zone of our Bollinger Band. Okay? Rysujemy linię pionową, której długość to jest taka sama jak szerokość ta biała strefa pomiędzy liniami Bollingera. You then take that line and you drag it to wherever your entry is. Bierzemy później tą linię, przesuwamy na dół do poziomu, na którym wchodzilibyśmy w transakcję. In this case, it would be at the top of a blue candle or the bottom of a red candle, if that was the candle. Okay? Jeżeli bralibyśmy tutaj wejście na kupno, byłaby to góra tej niebieskiej świeczki, natomiast jeżeli myślelibyśmy o sprzedaży, byłby to dół czerwonej świecy, która jest obok. Yeah, go. And so basically your stop loss would go, boy, that's small. Let's see, let's increase the size of that. There you go. So now the stop loss can go at the base of that line.
Okay? I nasz stop loss ustawilibyśmy na tej linii, na tej poziomej linii tutaj. Okay, so let's do the same thing over here. So this was a trade entry reason on this candle. Okay? Zróbmy to dokładnie tutaj ten sam sposób. Tutaj mieliśmy powód do wejścia i rysujemy sobie naszą linię, przeciągamy ją na dół do wejścia na świecy. So we measure the white zone and then we drag the line to our entry to be at the top of this candle. Więc mierzymy sobie tą naszą białą strefę i przeciągamy tą linię na poziom wejścia na ciało tej świecy, na której będziemy wchodzić. Rysujemy kolejną linię poziomą. Okay, so that's where your stop loss would be. I to jest miejsce, w którym ustawilibyście swojego stop lossa. And then as far as your take profit, you can place that as a ratio of your stop loss. Tak naprawdę za każdym razem, jeżeli uzyskujecie profity, możecie też używać właśnie tutaj naszego stosunku ryzyka do zysku. So if you did a risk to reward ratio of a 1-to-1, this is what it would look like. Jeżeli używalibyśmy wejścia 1:1, to jest tak, jakby to wyglądało. And here would be a risk to reward ratio of 1-to-2. I tutaj mielibyśmy nasz zysk do ryzyka 2:1. So it allows you to base your take profit target always as a multiple or a ratio of your stop loss distance. I to tak naprawdę pozwala tobie, żebyś mógł jakby ustawić sobie podwójny profit, jeżeli chodzi o ilość pipsów w stosunku do naszego stop lossa. Okay, so ultimately your stop loss is the first thing you always want to determine, even more than your take profit. I automatycznie stop loss to jest pierwsza rzecz, którą tak naprawdę chciałbyś sobie ustawić i uważam, że jest nawet ważniejsza niż znajdowanie take profitu w pierwszej kolejności. Okay. Now, so when price is in trend, and you can see this on any given financial instrument type. Więc kiedy widzimy, że cena jest w trendzie, i możemy to zobaczyć na jakiejkolwiek parze, którą wybraliśmy sobie i ma powyżej 20 punktów, jeżeli chodzi o moc. You can use this to determine your stop loss distance. Możecie użyć tego, żeby ustalić, jak duży będzie wasz stop loss. You just always measure the vertical distance of the white zone. Za każdym razem po prostu mierzycie, jak duża jest ta różnica w białej strefie, tak? Jak szeroka jest ta biała strefa. Okay. And we call this a volatility dependent stop loss. I nazywamy to, że to jest stop loss w zależności od tego, jak duże mamy ruchy na rynku. Okay. So it makes it very simple and objective in how to determine your distance of stop loss. Więc tak naprawdę to pozwala tobie zobaczyć, pozwala w prosty sposób ustalić nam, jak duża wartość będzie naszego stop lossa. Now, naturally, we want to trade with the trend in these situations and not during consolidation. I naturalnie chcemy dużo bardziej tradeować, jeżeli mamy w trendzie, niż w jakiejkolwiek konsolidacji. All of us would prefer to capture strong movement like this rather than sitting flat like this. Więc tak naprawdę każdy z nas w zasadzie wolałby złapać taki duży ruch, jak tutaj mieliśmy to po lewej stronie, co dr Lee zaznaczył, niż siedzieć tutaj w tej płaskiej konsolidacji. So it's very useful to learn and understand price action as well. Jest bardzo ważne i użyteczne, żeby nauczyć się tak naprawdę, w jaki sposób możemy używać, w jaki sposób działa price action. Okay, so one way to, well, I won't go into too much price action today, but ultimately it helps you to identify better entries for your trades. Nie będę wchodził tutaj za bardzo, jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące price action, ale to pomoże tobie odnaleźć, w jakim kierunku ta cena będzie się poruszać. And rather than identifying horizontal levels of support and resistance, we look for diagonal support. Więc w zamian używać poziomych linii, jeżeli chodzi o wsparcie i opory, my używamy tutaj tych linii pod kątem, tak? Because what you will find is that the actual price action takes place at these kinds of diagonal support levels.
rather than at horizontal levels. Więc dużo bardziej zauważycie tutaj, że cena, jeżeli używamy price action, dużo częściej zareaguje nam właśnie przy tych liniach skośnych niż przy poziomych liniach wsparcia i oporów. So we've done trainings, and I'm sure your other educators will as well, on how to trade retracements or diagonal resistance levels. Więc my zrobiliśmy już trening w tym temacie i wiem, że na pewno edukatorzy po polsku też zrobią, w jaki sposób właśnie używać tych linii skośnych, w jaki sposób tradować retracement i te dodatkowe jakby poziomy. So let's cover each of these two trades here and show you how this would work. Okay, porozmawiajmy o tych dwóch sytuacjach i w jaki sposób by to działało, jak by to miało wyglądać. Okay. So I'll zoom in on this. And we can see that price has broken out, retest, and then we get an up arrow. Okay, widzimy, że cena nam tutaj przebiła naszą linię trendu, zrobiła retest i w tym momencie pojawia nam się zielona strzałka wzrostowa. Okay. And so if we entered on this candle at the close, let's talk about where we would put our stop loss. Okay, wchodząc na zamknięciu tej świecy, tutaj gdzie dr Lee narysował kreskę, sprawdźmy, gdzie tak naprawdę wstawilibyśmy, jak duży byłby nasz stop loss. And so in this particular case, let me grab it. We draw the vertical distance of the volatility, which is based on the white zone, and then we move it to our entry. So our stop loss would be at the base of that line. Okay, więc zmierzyliśmy sobie, jak szeroka jest chmura, jak duża jest szerokość pomiędzy bandami Bollingera. Przesunęlibyśmy tą linię, tą strzałkę na wejście na naszej świecy. Na spodzie, na końcu tej linii narysowalibyśmy sobie linię poziomą, która tak naprawdę będzie nam pokazywała, w którym miejscu powinniśmy postawić stop loss. Okay. And so in this situation, here would be a 1-to-2 risk to reward ratio. W tej sytuacji tak by wyglądało 2:1 zysk do ryzyka. This is a 1-to-4. 1:4. Okay. And there's a 1-to-6. I tak naprawdę nawet 6:1, czyli 6 zysku do 1% ryzyka. All right. So on this next opportunity here, we'll zoom in here. W tym momencie, kiedy na tej drugiej możliwości, którą tutaj mamy, So here we have a downward retracement, and then we have a breakout and a retest. mamy tutaj spadek, mamy tutaj spadkowy retracement, mamy przebicie się przez tą linię trendu, mamy retest. And we haven't yet got a stochastic crossover, but there are other things that we can look for a trade entry reason. Nie mamy tutaj jeszcze stokastyka, który przebija nam przez niebieską linię, natomiast mamy inne powody, które dałyby nam możliwość wejścia w transakcję. Okay, so let's take a look at what those would be. Okay, sprawdźmy, o czym tutaj mowa, czym mogłyby być te powody. So here, price has broken out, retested, and then we get a confirmation candle, which is one candle in the direction of the trend. Więc cena nam tutaj przebiła się przez linię trendu, zrobiła nam retest i mamy świecę potwierdzenia, która będzie pojedynczą świecą w kolorze kontynuacji trendu, czyli w tym momencie niebieska świeca wzrostowa. Once again, we can measure the white space or the white zone of our Bollinger Band, drag the line to our entry. Okay, po raz kolejny mierzymy sobie tutaj szerokość tej białej strefy pomiędzy bandami Bollingera, przesuwamy to na moment wejścia na naszej świecy i determinujemy nasz stop loss w ten sposób. Okay. And that becomes our stop loss position, so you can base your take profit on a ratio of that. Okay, bazując na tym, jak duży mamy tutaj stop loss, możemy sobie zidentyfikować, jak duży take profit będzie dla nas interesujący. Okay. So again, we determine our stop loss first, and then we can base everything else on that. Więc najpierw szukamy naszego stop lossa, najpierw określamy nasz stop loss, a dopiero później szukamy take profitu, czy ustawiamy take profit. Okay.
So when we're looking for trades, one of the important things that we want to pay attention to is our RSI momentum. Za każdym razem, kiedy będziemy szukali możliwości wejścia w transakcję, jedną rzeczą bardzo ważną, na którą musimy zwrócić uwagę, jest nasze RSI. So when price is going in a given direction, in an upward direction, we want to see the RSI in the blue zone or above. Więc jeżeli mówimy tutaj przy trendzie wzrostowym, że oczekujemy, że cena pójdzie nam na wzrosty, to czego oczekujemy zobaczyć po RSI, to chcemy widzieć, że ona jest w niebieskiej bądź w białej strefie powyżej tej niebieskiej strefy. Okay. If we're looking at a downtrend like this, we want the RSI to be in the red zone or below. Okay? Patrząc szukając wejść przy trendzie spadkowym transakcji na sprzedaż, będziemy oczekiwali, że nasz RSI jest w czerwonej strefie lub poniżej. Okay. And so that helps to keep us focused on the direction of primary price momentum. Więc to tak naprawdę pomaga nam być skupionym na tym, żebyśmy cały czas podążali za kierunkiem, w którym cena podąża. All right. So now it doesn't matter if we're looking at an uptrend or a downtrend, we can know the things that we want to see at that time. Okay, i teraz nieistotne, czy będziemy podążali za transakcjami, które będą szły na kupno czy na sprzedaż. My wiemy te podstawowe rzeczy, które musimy określić, żeby pomogły nam podążać za właściwym kierunkiem ceny. So let's review. Okay, przejrzyjmy to jeszcze raz. When price is below our trend line Jeżeli cena jest poniżej naszej linii trendu and the secondary trend line, the red line is on top of the blue, that means price is going down. i nasza drugorzędna linia trendu czerwona jest powyżej niebieskiej, to oznacza, że cena idzie w dół. And when the RSI plot line is in the red zone, that means there's downward momentum. I w momencie, kiedy mamy naszą linię wykresu na czerwonej strefie, oznacza to, że mamy tutaj silne momentum spadkowe. And we can look for trade entry reasons when the stochastic is by the red line. Okay, możemy tutaj szukać powodów do wejścia, kiedy nasz stochastic przecina czerwoną linię. Okay. And we can also consider trade entry reasons anytime you have up arrows followed by a down arrow. Okay, możemy też szukać możliwości powodów do wejścia w transakcję w momencie, kiedy mamy strzałki wzrostowe, a zaraz za nią strzałkę czerwoną spadkową, która pokazuje nam, w jakim idzie w danym kierunku, w którym będziemy podążać, w tym momencie w spadkowym. And then once you have your entry, you simply measure the distance of the white zone, move your line to the entry, and the stop loss goes on the far side of it. Okay, w momencie, kiedy już znaleźliśmy naszą świecę, na której będziemy wchodzić w transakcję, musimy zmierzyć nasz stop loss, czyli szerokość tej białej strefy pomiędzy bandami Bollingera. Przesuwamy to na moment wejścia na spód tej czerwonej świecy, tak jak tutaj jest zrobione, określamy nasz stop loss, rysując linię powyżej. So this way, if price does happen to just immediately go against you, it closes you out of the trade at a small loss, and that's fine. Okay, i w momencie, kiedy cena pójdzie niespodziewanie właśnie w przeciwnym kierunku, tak naprawdę bardzo szybko z niewielką stratą zamknie cię w transakcji. But if price just continues on, it helps you to stay in the trade to capture some of that momentum. Jeżeli natomiast pójdzie w tym kierunku, którym oczekujemy, ten stop loss, określenie tego stop lossu pomoże nam po prostu zostać w tej transakcji i złapanie tego ruchu tutaj w dół. Okay. So I want to open it up for any other questions that you may have. We covered a lot of the basics plus the stop losses, but I want to open it up for any questions that you guys may have. Okay, więc tak naprawdę opowiedziałem tutaj najważniejsze rzeczy, odniosłem się do pytania, jeżeli chodzi o stop loss, powiedziałem wam najistotniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o tą prostotę narzędzia, natomiast chciałbym się tutaj otworzyć na dodatkowe pytania w temacie, o którym nie powiedziałem, nie odpowiedziałem. Okay, so go ahead and put in the chat and Joanna will help translate the questions in beautiful English to help me understand what you want. Okej, wrzućcie tutaj pytania na czat. Jeżeli ktoś ma takie pytanie, możecie je wrzucić po polsku. Zostaną wówczas przetłumaczone i postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć na te pytania
Natomiast Grzegorz, jakbyś pomógł mi proszę przefiltrować te pytania, żebyśmy wiedzieli, na co odpowiedzieć tak naprawdę. Tak, no, I've got some already questions, so I'll just during the call. Perfect. Yeah, fire away, Greg. I translate them already in the English, so tak więc jeśli możecie, to nie piszę przez ten moment. Mam tu około 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I've got 8 questions already. They're already in English, so you should be fine. You should be seen them Perfect. now. All right, fire away. Or Oh, maybe- maybe in the chat. Yeah, I put them in the chat if you want. All right, let's see here what we got. Collect the different ones. So are there any fixed rules in matter of trading? I mean, risk to reward like 1 to 3, or is it a personal approach? Great question. So Joanna, do you want to Mhm. let them know Okej, what czy that tu mamy question is? jakieś ustalone zasady, jeżeli chodzi o właśnie stosunek ryzyka do zysku? Czy to musi być 1 do 3, czy jest to jakieś personalne podejście? So ultimately, there's no right or wrong. The lower your risk to reward, the higher your win rate. The higher your risk to reward, the lower the win rate. Okej, nie ma tutaj ustalonych zasad, ale tak naprawdę im większy macie stosunek ryzyka, zysku do ryzyka, tak naprawdę tym mniej tych 100% wygranych się pojawi, natomiast im mniejszy jest ten stosunek zysku do ryzyka, tym więcej jest szans na więcej wygranych transakcji. Okay. And so ultimately, when you're first starting out, a 1 to 1 is a good place to start. And then you work your way up as you gain more experience to a 1 to 2, maybe a 1 to 3. When you really feel comfortable, you can even go as high as a 1 to 5 for in-trend trading, and you can hit it quite a bit. Więc w momencie, kiedy zaczynacie, najlepszym sposobem jest, żeby zacząć od 1 do 1 i jakby w momencie, kiedy będziecie nabierali więcej doświadczenia, przechodzić 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4, a kiedy będziecie już naprawdę profesjonalistami, będziecie szukali na większe, na dłuższe transakcje, nawet 1 do 5, ale to jest jednak od was to będzie zależało. Okay. And so it is a personal decision on how big or small you want your risk to reward. There is no fixed rule. You decide. Nie ma tutaj żadnej zasady, po prostu to wszystko zależy od was, to wy decydujecie, jak duży chcecie mieć stosunek ryzyka do zysku, zysku do ryzyka. But I will say this, that if you trade reversals in consolidation, a lower risk to reward is a better idea, like a 1 to 1, maybe a 1 to 1.5. Okay, więc jeżeli będziecie tradować odwrócone trady, tak, w konsolidacji, to dużo lepszym sposobem podejścia jest 1 do 1, jeżeli chodzi o zysk do ryzyka, ryzyko do zysku. And that's because price doesn't tend to go quite as far before changing directions again. I powodem jest to, że tak naprawdę cena nie będzie miała tak dużych ruchów, zanim pojawi się tutaj zmiana kierunku. Okay. Hopefully that answers that question. Next question is, what trade entry reasons do you suggest for beginners? Okay, kolejne pytanie, jakie te powody wejścia byłyby idealne dla osób początkujących? Okay. So for beginners, we have built in the stochastic to help you to know when to enter the trade. Więc dla początkujących wbudowaliśmy tutaj stokastyka po to, żeby on tobie pomógł znaleźć te wejścia w transakcję. So in a downtrend, you can look for any time that the plot line is by the red line. Okay, więc w trendzie spadkowym będziesz szukał, kiedy ta linia wykresu jest po prostu powyżej czerwonej linii i ją przecina. In an uptrend like this, we can look for times when the stochastic is by the blue line. Okay, i w trendzie wzrostowym będziemy szukali momentów, kiedy nasz stokastyk jest w okolicach niebieskiej linii. Okay. And so that's where I would start, and then watch our go live sessions or other people's go live, and we can add more reasons. Okay, to jest to, gdzie ja bym zaczął i później tak naprawdę zapraszam was do udziału w sesjach go live naszych czy innych ludzi i wówczas możecie dodawać kolejne powody. And if you have learned some basics of price action, you can also use the arrows themselves as trade entry reasons.
Więc jeżeli tak naprawdę w jakiś sposób już zdobyliście wiedzę dotyczącą price action, możecie się na tym skupić i dzięki temu szukać tych właśnie powodów dotyczących wejść w transakcję. Okay. So next question is, when I draw lines of resistance or support, for example, on the M5, is it possible that they do not disappear after switching to the M15? Good question. Okay. Kolejnym pytaniem jest, kiedy ja narysuję sobie linię wsparcia i oporów, powiedzmy przykładowo na M5, czy jest możliwe, żeby one nie znikały po tym, jak przerzucimy się na M15, powiedzmy. So the question is, how do I see my markups on multiple timeframes? Więc pytaniem jest, w jaki sposób mogę zobaczyć moje rysunki na różnych interwałach czasowych. So here I've drawn a line on my chart on the M5 timeframe. Okay, więc narysowałem sobie tutaj na moim wykresie linię na 5-minutówce. If I select the M15 timeframe above the alert panel, you'll notice that the line disappears. Okay, jeśli wybrałbym inny interwał czasowy, na przykład M15 z panelu powyżej panelu powiadomień, zobaczycie, że ta linia po prostu nam znika. Okay. But if I go back to the M5, it's still there. Ale wracając do M5, zobaczycie, że ona nadal tam jest. So if I want to see this line on any different time frame, doesn't just have to be the M15, it could be the M1, daily, any other time frame. You need to select from the timeframes here on the left. Więc w momencie, kiedy chcę, żeby ta linia pozostała na moich rysunkach, żebym mógł ją znaleźć na jakimkolwiek innym interwale czasowym, to co musimy zrobić, po prostu wybrać sobie ten interwał z tego menu, zrzucanego menu po lewej stronie. So now if I select the M15 timeframe, I still have. Więc teraz, kiedy wybiorę sobie M15, ta linia nadal jest na moim wykresie. Okay. And the same for any other time frame. If I go down to the M1, there's my line. I dokładnie tak samo, jeżeli przeszedłbym na M1, nadal widzę tą moją linię, którą sobie narysowałem. If I select the daily, my line is still on the chart. Wybierając jednodniowy wykres, moja linia nadal będzie na wykresie. If I select the 4-hour or any other time frame, my line is on the chart. So it doesn't matter which time frame you draw it on, as long as you select the next time frame over here on the left, it will keep it on your chart. Więc podsumowując, wybierając z tego menu, drop menu po lewej stronie, po prostu jakiekolwiek rysunki naniesiemy na nasz wykres, one tam pozostaną. Możemy skakać między interwałami czasowymi i one tam cały czas będą. But the moment I select a time frame from the alert panel, it no longer is visible. Okay, natomiast jeżeli wybieram to z tego menu po prawej stronie, te linie przestają po prostu być widoczne. But note that it does keep it on the time frame that you drew the line. So if I select M5 again, it'll still be there. Natomiast możemy się skupić na tym, że tak naprawdę ta linia pozostanie na tym wykresie, na którym sobie narysowaliśmy, na tym interwale czasowym, więc na M5 ona nadal będzie tutaj widoczna. Okay. So the next question is, do you have any favorite hours or sessions that I trade? And are there any specific trading instruments for a given session or hour? So the basic question is when is the best time to trade? Okay. Następnym pytaniem, czy masz jakieś ulubione godziny czy sesje do tradowania i czy jest jakiś specyficzny instrument, konkretny instrument, na którym i sesja, na którym będziesz po prostu tradował? Okay. So my favorite pairs are the ones that are at the top of the list. Więc moimi ulubionymi parami są wszystkie te, które są tutaj na górze tej listy. Because those are the ones that are moving somewhere. Ponieważ to są te, które dokądś zmierzają, gdzieś się ruszają. Otherwise, I don't care. Pozostałe mnie nie interesują. Because if a currency is just doing this, I don't care if it's Bitcoin, indices, or whatever, it's not going anywhere. Więc jeżeli jakakolwiek para, czy to jest Bitcoin Index, czy cokolwiek innego robi po prostu takie maleńkie ruchy, mnie to nie interesuje, więc po prostu odpuszczam taką transakcję. So we need directional movement in order to make money. Więc żeby zarabiać pieniądze, po prostu potrzebujemy konkretnego ruchu w konkretnym kierunku. Now, in terms of when to trade, the first 2 to 3 hours of any market session you pick,
usually has good volume and good volatility, and you're more likely to see good movement. Więc w temacie tego, kiedy tradować, tak naprawdę wybierzcie jakąkolwiek sesję i pierwsze 2-3 godziny od otwarcia tej sesji to są najlepsze momenty, to jest są największe ruchy na rynku, możemy zobaczyć największy volume, więc to są te momenty, w których warto tradować. So the next question is basically about counter trend trades. Okej, więc kolejne pytanie dotyczy po prostu tego, w jaki sposób będziemy szukać tutaj sprzedaży w trendach, czy tam kupy. So in other words, when we're in an uptrend, but we get down arrows, what do? Więc inaczej mówiąc, jeżeli jesteśmy w trendzie wzrostowym i znajdziemy strzałki spadkowe, co zrobimy, co będzie się działo? You wait for up arrows. Więc w tym momencie musimy zaczekać na strzałki w górę. Okay. And if your secondary trend line is going against, like in this case, the red line was on top of the blue. If it's against our main trend line, then we also wait. I tutaj patrząc na czerwoną linię, jeżeli ona jest powyżej niebieskiej i idzie to przeciwko kierunkowi naszego trendu, to też nam mówi, że powinniśmy zaczekać. But you'll notice that when the RSI is in the blue zone or above, and we're above the blue line, and the blue secondary line is on top, that's when price usually goes up, and we usually have up arrows. Okay? I to, co zauważycie, kiedy RSI jest w niebieskiej strefie, nasz wykres jest powyżej niebieskiej linii i nasza drugorzędna niebieska linia jest powyżej czerwonej, to jest moment, kiedy tak naprawdę cena podąża w kierunku wzrostowym. Okay. So when all of those things align, it gives you more reasons why price will go in your direction. Okay? Więc kiedy te wszystkie 3 rzeczy po prostu są w jednej linii, układają się ze sobą, to ci daje więcej powodów do tego, żebyś mógł wejść w transakcję. So visually, another thing to notice is that when price is actively trending, it usually stays inside of the gray zone. Okay? Kolejną rzeczą, którą warto zauważyć i często tutaj bardzo łatwo widać na wykresie, kiedy cena jest w trendzie, kiedy widzimy tutaj silne ruchy, tak naprawdę bardzo często pozostaje nam w tej szarej strefie. When the price is crossing through the white zone, that means it's consolidating. Natomiast kiedy cena porusza nam się w białej strefie, odbija się góra-dół, widzimy, że cena jest w konsolidacji. So once you see prices consolidating, you can begin to keep track of the price action and identify where the breakout and retest occurs. Więc w momencie, kiedy widzimy konsolidację, możemy zacząć obserwować i używając price action, w tym momencie, kiedy pojawi nam się przebicie, retest i pojawią nam się zielone strzałki, dające możliwość wchodzenia w transakcję. Okay. All right. So ultimately, when you see price inside of the white zone, typically you can just wait if you want. Więc podsumowując, tak naprawdę, kiedy widzimy tą cenę widzimy cenę ruszającą się w białej strefie, powinniśmy zaczekać. And then the next question says, if we want to enter the trade using the stochastic, is there any time frame that you suggest, such as the 1 minute or M15 or any other time frame? Okay, kolejne pytanie, jeżeli chcielibyśmy wejść w transakcję używając Stochastica, czy tu jest jakikolwiek interwał czasowy, który byś zasugerował 1 minutówka 5-15? So sometimes on one time frame, you may not see a lot of the details of price action, but you will on a lower time frame. Okay, czasami na tych wyższych interwałach, jak 15 minut, nie zobaczysz tych wszystkich detali, które dawałyby ci możliwość wejścia w transakcję i w tym momencie warto jest przeskoczyć na interwał niższy. So for example, when price is really on the move like this on this M5 time frame, więc w tej sytuacji, kiedy cena jest w tym ruchu, tutaj w takim właśnie sporym ruchu do góry na M5, if we go down to the M1 and I'm selecting this left side so that I can still see my lines, kiedy przejdziemy na M1 i wybieram to z lewej strony po to, żebym mógł zobaczyć te moje rysunki, które tutaj mam. okay. Now during that time, whereas before I could only see a few candles, now I get a lot of detail about the price action itself.
Okay, przechodząc na tą 1 minutówkę, kiedy wcześniej widziałem tylko taki ogólny zarys, tutaj widzę dużo więcej detali dotyczących price action. And so I can see breakout and retest. I can see downward retracements. I can get all of those little price action details to see more opportunities, as well as stochastic indications for entries. Okay, więc przechodząc na ten mniejszy interwał czasowy, widzę tutaj więcej powodów, widzę przebicie, widzę retest, widzę tutaj zejście do korekty, widzę na stokastyku dużo więcej możliwości dających nam powody do wejścia w transakcję. So in summary, if on one time frame, you see that price is really moving strong, then you can drop to the lower time frame and get the details on where to enter, including the stochastic indications to enter. Więc jeżeli na 5-minutówce widzimy, że mamy silny ruch, możemy po prostu zejść na mniejszy interwał czasowy po to, żeby zobaczyć w bardziej detalicznym sposób, w których miejscach moglibyśmy wejść w transakcję, zarówno tutaj używając price action, jak i naszego stokastyka. Okay. All right. So even like on this recent price action activity, this is an M5. Okay. Okay, na przykładzie tutaj tego ostatniego ruchu, w tym momencie jesteśmy na wykresie na M5. Now we had one stochastic indication back here, but we haven't had any since. Mieliśmy tutaj tylko i wyłącznie jedno wskazanie na stokastyku, a przez kolejny czas nie widzieliśmy już nic więcej. So I'll put a vertical line on that one, and that way we're going to drop down to the M1 and see what we see. Okay, zrzucimy teraz na M1 i zobaczymy, co jesteśmy w stanie zobaczyć. So now we look at that same price movement. That's where the M5 crossover was. And here we can see that we have more trade entry reasons. Okay, więc ta niebieska linia, ta pionowa linia, którą postawiliśmy, dała nam to przecięcie na M5 i teraz widzimy, że przechodząc na M1, zarówno na stokastyku, mamy tutaj dużo więcej możliwości i powodów, żeby wejść w transakcję. So instead of just getting one trade entry reason, we get 3. Okay, więc zamiast mieć jeden powód do wejścia, mamy 3. Okay. So hopefully that answers that question. Next question is, are you adding spread to your stop loss? Okay, kolejnym pytaniem jest, czy dodajemy spread do naszego poziomu stop lossa. And the answer is, it depends. Okay, i odpowiedzią jest, że to wszystko zależy. If I'm trading on a time frame where the spread is very, very thin, then mostly you don't have to worry about it. Jeżeli traduję na interwale czasowym, na którym ten spread jest bardzo malutki, to wtedy nie musicie tego uwzględniać. But if you're trading on like digital currencies or indices and you're trading on low time frames such as the M5, you definitely need to take spread into account. Okay, natomiast jeżeli tradujecie na indeksach czy na kryptowalutach i tradujecie na 5-minutowym interwale czasowym, to warto ten spread sobie tutaj uwzględnić. Yes. And then the last question is, so the width of the cloud is our stop loss. Okay, ostatnie pytanie jest jakby szerokość naszej chmury jest wielkością naszego stop lossa. And the answer in short is yes, kind of. So the width of the cloud, the vertical distance is the stop loss distance, but you have to move the line to wherever the close of the candle is to determine how far away it should be. Okay, więc odpowiedzią jest tak, ale nie do końca. Chodzi o to, że mierzymy jakby szerokość tej chmury, ale tą linię musimy sobie przesunąć na poziom naszego wejścia, więc wtedy pojawi się wielkość naszego stop lossa, czy tam odległość, którą powinniśmy uwzględnić jako wysokość naszego stop lossa. Okay. And so if your spread was really big, so if your entry was here and the spread was already down here, that distance, yes, then we may need to add a little bit more distance on it. Okay, więc jeżeli tutaj mieliśmy duży spread i ten spread był tą drugą linią, którą dr Lee narysował, to tak, będziemy musieli tutaj dodać trochę wartości, jeżeli chodzi o ten spread. Okay. All right, so that's that for those questions. Any other questions? There's one person, Camille, put what time frame do you play the most?
for our personal trades, M1 and M5. Okej, pytanie, na jakich ramach czasowych gracie najczęściej? M1 i M5. And that's mostly because we do short-term scalping. Any time frame can work though. Okej, to ze względu na to, że my w zasadzie skupiamy się na scalpingu, ale każdy interwał czasowy będzie działał. Okay. So, and then Greg just put in a few more questions. It says, what is advice on when to move to break even? Okej, kolejnym pytaniem, dobrym pytaniem jest, w jaki sposób, znaczy kiedy przesunąć właśnie stop loss na break even. Okay. So, there's multiple approaches that you could take to that. We teach one objective approach, and there's two objective approaches you could take. Tak naprawdę jest kilka możliwości, my uczymy jednego, są dwie, o których warto powiedzieć. But really, a person can move their stop loss to entry at any time, but if you do it too soon, then price is likely to come back out, take you out, even if it continues on. Możecie tak naprawdę, to jest wasza osobista decyzja, możecie ten stop loss przesunąć na break even w dowolnym momencie, ale musicie pamiętać, że jeżeli zrobicie to zbyt szybko, to bardzo prawdopodobne, że cena wróci do tego poziomu, wybije wasz stop loss na break even i po prostu będzie kontynuowała w kierunku, w którym oczekiwaliście. So typically people will move their stop loss to break even once it hits either a 1 to 1.5 or a 1 to 2 risk to reward ratio. Okay, ludzie zazwyczaj przesuwają ich stop loss na break even w momencie, kiedy profit będzie osiągnięty na poziomie 1,5, jeżeli chodzi o nasz stosunek ryzyka do zysku, zysku do ryzyka bądź 2:1. Okay, next question is, how modifiable is the tool? Can we add our own indicators like the MACD, for example? Okay, kolejnym pytaniem, czy możemy modyfikować narzędzie, czy możemy dodać nasze własne wskaźniki, jak MACD na przykład? I'm not sure if it allows you to save your indicators. I believe you can go into indicators and you could add other things if you wanted. Nie jestem pewien, czy da ci to możliwość zapisania. Tak naprawdę możesz iść do wskaźników i dodać jakiekolwiek wskaźniki chcesz. Like if we added this Ichimoku cloud, it's on my chart. And my account might be a little bit different because I'm an educator. But if I save this, it may keep it on there at least as a template. I'm not sure. Okay, więc możemy tutaj sobie dodać chmurę Ichimoku, tak jak ja zrobiłem, widzicie to na moim ekranie. Moje konto może wyglądać troszeczkę inaczej ze względu na to, że jestem edukatorem, natomiast klikając sobie tutaj w tą chmurkę, możemy to zapisać jako nasz dodatkowy wykres, tak? I wracając do tego, tak jak widzicie, to tutaj dr Lee jest w stanie to otworzyć. So I just tested it on my side and it actually did retain it. I'm not sure. Greg, you'd have to tell me if on your guys' side, if it lets you do it or not. If it lets you save those, I'm not sure. I think we are able to save, and then I saw guys on one of the Polish teams, they were actually saving some MACDs, so I think we are able to do so. If you can, yeah, there you go. Then you can. It won't change the algorithm either way. So like our arrows and everything, they're not dependent upon what you see on your chart. It's all back behind the scenes. And so you can add other indicators and it shouldn't mess anything up. Okej, więc tak naprawdę powinniśmy być w stanie dodać dodatkowe wskaźniki i nie będzie to nam tutaj niczego mieszało. All right, so the next question is, sometimes there is a different trend on the M1 versus the M5 or 15. What time do you choose to enter onto those transactions? What do you suggest? All right, so this is a very good question. This is a bit of a longer discussion, but let me see if I can give you an example. Okej, kolejnym pytaniem jest, że czasami na różnych interwałach czasowych mamy trend jest różny, tak? Czasami na M1 jest różny niż na M5 czy 15 i teraz w jaki sposób, które wybrać do otwierania transakcji. Dr Lee powiedział, że to jest dłuższa rozmowa, dłuższe tłumaczenie, natomiast postara się tutaj znaleźć
przykłady, na którym mógłby nam to wyjaśnić, pokazać. All right, let's see if we can actually find an example for you. Okay, so, and I'm going to come up to a different time frame. I'm looking for a specific kind of scenario. Okay, here we go. So here we have some consolidation. Okay, czyli tutaj widzimy na H4 mamy konsolidację. Jesteśmy w białej strefie i cena nam konsoliduje. And we're currently on an H4 time frame. I jesteśmy na 4-godzinnym interwale czasowym. So the question that was asked is, what if you're consolidating on one time frame but trending on another time frame? Okay, więc pytanie zakładało, co jeśli mamy konsolidację na jednym interwale czasowym, natomiast na innym jesteśmy w trendzie na przykład. So on this time frame, on this time frame, price is definitely in consolidation. Okay, więc na tym wykresie czasowym, na tym interwale cena jest definitywnie w konsolidacji. Okay. But if we go down to a lower time frame, so we're going to use our left side menu and we're going to drop down to an M15. Okay, i tutaj w momencie, jeżeli przejdziemy sobie na niższy interwał czasowy i wybierzemy go z lewej strony, żeby zostawić nasze rysunki, przejdźmy sobie na M15. So we can see our two lines and we can see price is still in consolidation in the big picture. Okay, więc widzimy te nasze dwie linie i widzimy, że jakby z oddali na większym obrazie cena nadal jest w konsolidacji. But if we zoom in, even though this is a type of consolidation as well, ultimately we have an uptrending bias. Okay, i jeżeli sobie tutaj przybliżymy, nawet jeżeli tutaj częściowo widzimy tą konsolidację, widzimy, że zaczynamy tutaj, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, ponieważ jesteśmy powyżej tej niebieskiej linii. So part of the reason why this is short-term consolidation on the M15 is because it's being limited by the 4-hour time frame consolidation phase. Okay, więc powodem, dlaczego tutaj widzimy krótkoterminową konsolidację, jest to, że to zostało zdefiniowane przez ten 4-godzinny wykres, że tam w większym obrazie była też konsolidacja. Okay. And if we go down even more, let's go to the M5. Okay, i przerzućmy się na M5. So now we can still see the overall lines of our H4 consolidation range. Wciąż możemy widzieć te linie, które narysowaliśmy sobie na H4, które pokazywały nam tą konsolidację. But we can also see times that would definitely be considered long trends on the lower time frame charts. Ale patrząc tutaj z bliska, że tak powiem, będziemy w stanie zauważyć transakcje, które moglibyśmy tutaj patrzeć jako na trend wzrostowy. So if the higher time frame has consolidation, it will limit the lower time frame trend. Okay, więc jeżeli wyższy interwał czasowy ma konsolidację, to tak naprawdę zawęzi nam ruchy ceny na niższych interwałach. So in other words, this downtrend here on this pair stopped because it hit the lower part of the higher time frame consolidation range, and that's where it changed directions. Okay, innymi słowy, tak jak tutaj widzimy, ten trend spadkowy zatrzymał się, zmienił kierunek, dlatego że jakby dobił czy dotarł do dolnej linii naszej konsolidacji. Okay, and so ultimately that helps us to note where might a trend end. Okay, i pomaga nam to automatycznie zrozumieć, gdzie, w jakim kierunku, w którym miejscu jest nasz trend. Okay. Now, if the higher time frame has the trend, then the lower Okay. time frame will likely go on for longer. Okay, więc biorąc pod uwagę, że wyższy interwał czasowy jest w trendzie, wtedy przerzucając się na mniejszy interwał czasowy, ten ruch będzie dużo większy, dużo dłuższy. Okay. All right. So there's a lot more to that, but hopefully that kind of gives you a basic idea. So it's not that you can only trade one or the other time frame. Sometimes it's just useful to keep both in mind.
Więc tak naprawdę mógłbym tutaj dodać jeszcze wiele rzeczy, bo tak naprawdę wiele rzeczy jeszcze można powiedzieć, ale ważne jest, żeby te podstawy, które wam tutaj przedstawiłem, żebyście mieli je z tyłu głowy i jakby używali ich na co dzień przy waszym tradingu. Okay. All right. And then one final question here. Are you using special Fibbo retracement made for this tool, or it's special modified of some kind strategy? Okay. So the question is what's with the Impulse Fibonacci tool? Okay. Pytanie dotyczy, czy używamy specjalnych ustawień, jeżeli chodzi o rozszerzenie FIBO, czy to jest jakieś modyfikowane pod daną strategię, czy jest modyfikowane pod to narzędzie. So the Fibonacci retracement tool in Impulse, you'll notice it is a little bit different. Okay, więc zauważysz, że rozszerzenie Fibonacciego, jeżeli chodzi o to używane przy impulsie, zauważysz, że jest inne. We've simplified it dramatically. Dramatycznie je uprościliśmy. It only has the 0, the 50%, the 2/3 or 67%, and the 100% levels. Okay, uprościliśmy je, ma punkt 0, ma 50%, 67 albo inaczej 3/4 i 100%. And so the way we use this is once you identify a breakout in a given direction, price often retraces back at least to the 50% level. Okay, więc sposób, w jaki my tego używamy, więc w momencie, kiedy zauważymy tą naszą korektę, czy nasz spadek właśnie w trendzie wzrostowym, powiedzmy, bardzo często cena co robi? Wraca nam do tej strefy, zaczynając gdzieś w okolicach 50%. But price doesn't always just stop at the 50 or the 618 or the 67 or any other level. Ale cena tak naprawdę bardzo często nie kończy swojego ruchu na poziomie 50%, 67%, czy tam nawet 70%. So the way we use this is to give you a zone of entry. Więc sposób, w jaki my to używamy, to jest taki, żeby dać wam strefę, w jakiej tak naprawdę moglibyśmy szukać wejścia. Okay. So basically anything inside of the 50 to 100% retracement zone is a potential area where you can look for trades. Okay, więc wszystko w strefie pomiędzy 50 a 100% będzie miejscem, gdzie tak naprawdę będziecie szukali potencjalnych wejść w transakcje. So again, anything inside of the 50 to 100%, and as long as you get a trade entry reason, then you can enter the trade. Więc tak naprawdę wszystko w tej strefie pomiędzy 50 a 100%, tak długo jak utrzymaliście, dostaliście powód, żeby wejść w transakcję, tak naprawdę możecie użyć tego narzędzia po to, żeby pokazało wam tą strefę. So like this one, for example, is how I would apply it. And there's some specific rules for this, but ultimately because price came into the 50 to 100% zone, I could look for reasons to take the trade in the upward direction. Okay, załóżmy, że rozciągnę sobie FIBO tutaj w ten sposób i są pewne zasady, dla których, że tak powiem, czy dzięki którymi rozciągamy to FIBO właśnie w ten albo nie inny sposób i to było dzisiaj omawiane na jednej z sesji na Go Live, więc jest też tłumaczone na polski, warto sobie tam zajrzeć, jeżeli ktoś interesuje się FIBO. Natomiast tutaj patrząc, że ta cena wróciła nam do tego poziomu 50%, to jest jeden z powodów, dzięki którym szukałbym wejścia w transakcję. Okay, so like in this example, price was retracing back down. Notice all of the red arrows. Okay. Więc tak jak w tym przypadku widzimy, że cena nam tutaj spadała i zobaczcie, widzimy wszystkie te czerwone strzałki, które się tutaj pojawiły. So once I start getting up arrows, that can give me an indication that price is now ready to head up. Okay, w momencie, kiedy ja zaczynam widzieć te zielone strzałki, to daje mi to potwierdzenie, że cena tak naprawdę zaczyna być gotowa do tego, żeby pójść w kierunku wzrostu. But the key is that it's inside of the 50 to 100% retracement zone. Ale tak jak widzimy, cena pojawiła się w tej strefie między 50 a 100%. So it's kind of like getting a green light on the price to say, if price comes into this zone and then you get a trade entry reason, then you can look to take the trade.
To jest swojego rodzaju takie zielone światło, że w momencie, kiedy cena zejdzie nam do tej strefy, będziesz miał kolejne powody po to, żeby wejść w transakcję, to tak, FIBO pokazuje ci, że masz zielone światło, żeby w taką transakcję wchodzić. Okay. Perfect. All right, let's see. I think that about covers it. Yeah, All I right. think that's all questions on the chat. We answered them all, so yeah. Excellent, excellent. Great questions. Fantastic questions. So ultimately, hopefully you've been able to see from today's discussion that Impulse simplifies price direction. Okay, super, dziękuję Wam za te wszystkie pytania i mam nadzieję, że po dzisiejszej sesji byliście w stanie zauważyć, byliście w stanie zobaczyć, w jaki sposób Impuls upraszcza te wszystkie rzeczy, żebyście tak naprawdę, żeby ten wasz trading był jeszcze prostszy. Okay. So, and if you ever have questions, you can either reach out to Greg, to Brandon and I, or to one of your good educators who can help to provide additional clarification. Więc jeżeli kiedykolwiek mielibyście jakiekolwiek pytania, możecie się odezwać do Grzegorza, czy bezpośrednio do Brandona i doktora Lee, czy do chłopaków, którzy będą dawali nam tutaj sesję w języku polskim. Oni na pewno będą w stanie odpowiedzieć na wasze pytania. Okay. And go ahead and put some fire emojis in the chat if you feel like Impulse is going to make it easier for you to trade. Okay, wrzućcie ogień na czacie, jeżeli czujecie, że Impuls po prostu doda tej prostoty i ulepszy wasz trading. Okay. And I want you to put a 7 in the chat if you're now going to go tell your friends about how awesome Impulse is. I chcę, żebyście wrzucili 7 na czat, jeżeli pójdziecie teraz i powiecie waszym kumplom, że jak zajebistym narzędziem jest Impuls. Very good. Okay, that's awesome. All right. Well, thank you so much for having us on. Brandon had to step out for a minute, so I'll wrap up. But Greg, I'll turn the time back over to you, my friend, or whoever's leading it out. Maybe it's Joanna. She has the crown. She was our new queen. Yeah, thank you very much. Tak więc podziękujcie Joannie, 555 dajcie w komentarzu, wrzućcie również 5 dla doktora. Say huge thank you for Joanna for her hard work to be able to translate all the sessions, not only translation like a Zoom calls, but go live session. It was the thing which was missing, and we've been like waiting for 5 years plus for this kind of moment. So now we've got translations done, we've got educators in every single package, and we've got another tool which has got the most support, which never happened before in IM. I'm here 5 years and never had so much support. And the tool that started is for free for all the academies, even with the upcoming one. And yeah, I'm just super grateful for you, what you guys doing. And you proved one more time that you are amazing leaders and you're going above and beyond with, willing to help every single person to win and not even counting hours. We've spent like almost 2 hours. And you didn't say, okay, that's enough questions, or is it any more time to spend or something like that? So that's proof that you guys are real leaders and doing with the passions, and yeah, people feel it. Well, we want you guys to win, and I know that especially even like when we have translation, things take more time, and we don't want you guys to feel shortchanged just because we have to translate. So we're here for you. That's right. Cool. All right. So we're gonna finish up and yeah, jesteśmy też również podekscytowani, ponieważ nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale w poniedziałek Adam Hase wkrótce będzie naszym edukatorem oficjalnie at TBX. I'm just talking that Adam is gonna be TBX educator on the Go Live and the Polish section. So we've got now education on TBX, FRX, DCX, all in Polish languages, and yeah, everybody is supporting Impulse as well. Tak więc wszędzie będzie Impuls, na każdym pakiecie, niezależnie w jakim zespole jesteście, niezależnie w jakiej grupie, niezależnie kto was zaprosił. Joanna jest z wami, doktor jest z wami, Brandon jest z wami, nasi wszyscy edukatorzy są z wami, tak więc każdy może wygrać na jakąkolwiek chce skalę, niezależnie do kogo dołączy, ponieważ nie chcę słyszeć, że wybrałem inny zespół, a tu mam gorzej, nie mam wsparcia. Wszyscy są na tej samej platformie i po 5 latach mamy to, gdzie wcześniej mogli ludzie o tym często gęsto pomarzyć. Nie każdy dotrwał, ale ludzie wracają, ponieważ mamy teraz niesamowite możliwości. Jak widzicie, statystycznie najwięcej wsparcia w języku polskim w całym IM. Więc nie mówię tego na wyrost, to są fakty. I was just saying, after 5 years, we've got the most support in the Polish languages. So after, 2 years ago, many people gave up because, we're never going to have the translations. It's too hard to learn. We're never going to have the tool support and all that stuff.
Suddenly, now we got the most educators on all the packages. We got all of them like grown in IM. You know, they stepped up from the customer being educator, and some of them they being leaders, sharing the opportunity. So we provide the value, and then people naturally, if they're winning, there's no issue to, you know, to share the knowledge about, oh, how Impulse is amazing, or if somebody say no or yes, they're still making money anyway. So that's the truth. Okej, tak więc nie przedłużając, jeśli to było dla Was wartościowe, piszcie 8 w komentarzu. Oczywiście powtórka będzie dostępna. Jeśli jesteście partnerami IM, odezwijcie się do osoby, która Was tutaj zaprosiła. Jest teraz $50 zniżka na dołączenie. Możecie zaoszczędzić to i wydać sobie na depozyt, na cokolwiek innego chcecie. Macie dostęp do tego wszystkiego, do narzędzia, instrukcje są, wszystkie rzeczy są, jak najbardziej tak. I nic nie pozostaje innego, aby przede wszystkim spróbować. Macie 7 dni okresu gwarancyjnego. Jeśli coś Wam się nie podoba, to nie dla nas, jest za trudne, nie ma problemu. W ciągu 7 dni dostaniecie zwrot jakichkolwiek poniesionych kosztów. Mam nadzieję jednak, że dacie sobie szansę, ponieważ sceptycy pokazali, że jednak jak spróbowali, to zaczęli osiągać swoje ponadprzeciętne rezultaty. Oczywiście nie w tydzień, nie w miesiąc, zajmie to troszeczkę czasu, ale ten czas i tak upłynie, tak więc no, nie pozostaje mi nic innego. Ja życzę Wam dobrej nocy lub dobrego dnia, ponieważ są to ludzie nawet ze Stanów Zjednoczonych, tak, a więc nie ma to dla mnie znaczenia, gdzie jesteście, na jakim poziomie doświadczenia, każdy może wygrać, jeśli zaangażuje się w ten projekt i ile tutaj włoży zaangażowania, tyle wyciągnie, tak więc są osoby, które opłacają pakiet i raz na tydzień oglądają sesję, są osoby, które oglądają 10 sesji w ciągu tygodnia, nawet w ciągu dnia niektórzy i oczywiście automatycznie wyciągną z tego więcej, tak samo jak ludzie na siłowni, tak więc życzę Wam sukcesów, życzę Wam jak najmniejszych strat, jak największych zysków i jak największego zespołu, cieszenia się z tego, że to aktualnie działa, jest prawdziwe i macie pełną kontrolę nad swoimi transakcjami, na to, gdzie macie swoje pieniądze i nikt Wam nie mówi, tu macie sprzedać, tu macie rekrutować, tu macie tego robić. Możecie wygrać z projektem, który jest numer 1 na całym świecie pod względem network marketingu, zaufania i pod względem tego, że każdy może tutaj wygrać fair play i zrobić sobie wypłatę, kiedy chce, finalnie w języku polskim. Tak więc nie było lepszego momentu, żeby się z tym dzielić i zbudować swój biznes, czy mieć 2 i za darmo i nie było lepszych możliwości, aczkolwiek za 2-3 tygodnie nadchodzi konwencja w IM i będzie dużo również nowości i te materiały są również tłumaczone przez Joannę na język polski, tak więc konwencja, jeśli możecie być w Arizonie, będzie również w języku polskim, będzie również 7 września premiera odnośnie akcji rynku, gdzie tam również też Impuls działa i również w języku polskim, tak więc bardzo dużo się dzieje. Przykro mi dla tych osób, które zaczęły 4-5 lat temu i nie wierzyły w to, że to będzie możliwe. Teraz jest to możliwe razem z Wami i wszyscy edukatorzy, którzy tutaj widzicie, wykreowali się rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu na tych samych materiałach, ale nie było to w języku polskim, nie było to tak dostępne i przystępne jak z tym narzędziem. Teraz jest zdecydowanie łatwiej, tak więc zachęcam Was, podejmijcie szansę, potraktujcie to poważnie. Jeśli potraktujecie jako biznes, będzie płacić jako biznes, jak jako hobby, to będzie to taki abonament na siłownię, do których nie chodzicie i narzekacie, że brzuch się sam nie zgubił. Tak więc tyle z mojej strony, do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, hej, hej.